I witajcie, to znowu ja, Marz, i witam was w kolejnym odcinku. Marz gra w Pillars of Eternity. Wybaczcie. Jeśli ktoś ominął tworzenie postaci, zachęcam do obejrzenia. Jeśli nie chce wam się, nie winię was za to. Jeśli wciąż nie wiecie, czym jest Pillars of Eternity i ominęliście tworzenie postaci, ominęliście pierwszy odcinek, to mówię wam, to jest Baldur's Gate 3. Nieważne jak się nazywa, tak naprawdę to jest Baldur's Gate 3, albo przynajmniej jak to się ładnie mówi, jego duchowy spadkobierca. Przy tym nie tylko duchowy, bo w tej grze jest dużo więcej z tego. To jest naprawdę, wygląda i muzyka jest totalnie jak z Baldura, i plus to, że można wybierać kolory ciuszków, to jest po prostu, no, wspaniałe. Więc zacznijmy grę. Więc dodaną misję udaje się do Złoconej Doliny. Przewodnik... O, co to takie duże? Prawdopodobnie dlatego, że zmniejszyłem rozdzielczość na potrzeby nagrywania. Przewodnik karawany kończy przemawiać do grupy podróżnych. Jego sumiaste, rude wąsy i zwisające pod gardle kołyszą się jakby dla podkreślenia jego słów. Wszyscy mają pozostać przy wozach, jasne? Trzymajcie się z dala od lasu i niech was bestie porwą, jeśli macie zamiar zwiedzić pobliskie ruiny. Skinieniem głowy wskazuje ciemne kształty na zboczu wzgórza. Cała okolica aż roi się od dzikusów, którzy chętnie porąbią was toporami za wtargnięcie. Uważajcie więc, by nie pobrudzić błotem tych ich cholernych świętych kamieni. Dzisiaj wszyscy zostajemy tutaj, a rano odblokujemy drogę. Złocona Dolina jest niespełna dzień drogi stąd. Zrozumiano? W końcu przewodnik odwraca się w twoją stronę i mierzy cię pochmurnym wzrokiem. To może być dudniąca zglinizna. Są tutaj żuki, które ją przenoszą. Nic ci nie będzie, jak już przejdzie przez twoje trzewia. Chyba że nie będziesz pić wody, ma się rozumieć. Wtedy rychło umrzesz. W tej okolicy rosną takie małe różowe jagody, może rozmiaru paznokcia. Nazywają je wiosennymi jagodami. Po ich zjedzeniu dostaje się skurczów, ale zwiadowcy robią z nich wywar, który uspokaja trzewia. To pomoże ci przespać noc. Rozejrzyj się po okolicy, może zdołasz jakieś znaleźć. W międzyczasie postaram się dostarczyć ci trochę wody. Odema ogląda się przez ramię na swojego pomocnika, chudego, srogiego mężczyznę imieniem Sparfel, niosącego wypłowiały łuk. Nawiasem mówiąc, nie chodziło tutaj prawdopodobnie o wypłowiały, tylko tłumacze skiepścili. Jest drzewo, które nazywa się ash po angielsku i jest to chyba... już nie wiem jak się nazywa, ale w każdym razie to jest jedno z najlepszych drzew na łuki. Ale aż to także kolor wypłowiały, tudzież popiół, więc tak, ktoś się walnął. To jest to, co mówiłem, że tłumaczenie jest nie najlepsze, jest ok, ale tak. Wiem, że chcesz zapolować zanim się ściemni, ale spróbuj najpierw napełnić bukłaki. Mamy tu chorego, wskazuje ci ruchem głowy. Sparfel przytakuje i zakłada łuk na ramię. Gdzie mogę znaleźć te jagody? Rosną na krzewach, które jest pełno w tej okolicy. Wyglądają trochę dziwnie, na pewno rozpoznasz, kiedy już je znajdziesz. Pewnie nawet nie musisz odchodzić daleko od szlaku. Co to za ruiny? Pełno ich pośród wzgórz Glanfach. Znalezione tam graty można drogo sprzedać w Zatoce Buntu, jeśli nie boisz się dostać strzałą od Glanfafan. To nie oni zbudowali tę rodzinę, ale niech mnie kukła, jeśli nie pilnują ich jak niedźwiedzica młodych. Oczywiście ruiny w tej okolicy już wielokrotnie splądowano, nie ma w nich nic wartego, choćby złamanego panda. Mrugając okiem dodaje, podobno. Od razu nawiasem mówiąc, tutaj dostajemy jakieś podpowiedzi, tutorial. Nie będę wyłączał tutoriala, bo może coś ciekawego jeszcze będzie, ale większość rzeczy wydaje mi się umiem. Jeśli nie oni, to kto? Różnie ich zwano. Osadnicy nazywają ich Engwitanami. Pewne jest, że nikomu nie zależało na tym miejscu, więc popadł w ruinę. Dobra. Czy jest tu niebezpiecznie? Jeśli się pośpieszysz, nie ma się czego obawiać. A przynajmniej nie przy takiej pogodzie. W jego głosie słychać zatroskanie, ale nie rozwija myśli. Jaka jest tutejsza pogoda? O tej porze roku głównie deszcze i wiatr. Ale czasami wieje tutaj wiatr innego rodzaju. Miejscowi mówią na to biołak, czy biołyk. Bierze się z eteru, ścieżki dusz. Sam nigdy go nie widziałem i nie zależy mi na tym.
Co to za wielkie kamienie? W tej okolicy nie macie Adry? Cóż, Adra po prostu wyrasta z ziemi właśnie tak. Sięga bardzo głęboko, jak korzenie drzew. Jeśli wierzyć opowieściom, niektóre sięgają aż do serca świata. To bardziej muszla niż prawdziwa skała. Łatwiejsza w obróbce dla kamieniarzy. Ma też dziwaczne właściwości, jakby żyła własnym życiem. Jeśli ją wykopać, umiera, traci połysk. Miejscowi sądzą, że kiedyś Adra rzeczywiście rosła, ale już przestała. Rzeźnicy dusz z Zatoki Buntu używają jej w różnych celach. Słyszałem, że ponoć można zachować w niej czyjąś duszę, ale nie chciałbym być tego świadkiem. Mam wystarczająco dużo zmartwień bez takich widoków. Wiecie co? Ta Zatoka Buntu wydaje się bardzo ciekawa. Chciałbym tam podejść. Dobra, idę szukać. Czekaj, weź kogoś ze sobą. Wiem, że nie jesteś bezradną ofermą, jak większość tej grupy, ale nie chcę szukać potem twojego ciała, jeśli zasłabniesz. Muszę cię trzymać planu. Zerka na podróżnych, zatrzymując spojrzenie na rosłej, niosącej pancerz kobiecie, która podczas podróży spała na ziemi bez koca czy poduszki. Wow. Kobieta nieśpiesznie podnosi wzrok. Trzeba mu znaleźć trochę wiosennych jagód. Dopilnuj, żeby nie padł po drodze. Niczego nie obiecuję. Co za przewodniczka mówi takie rzeczy? Taka, na którą cię stać. Odema chichocze i kręci głową. Spogląda na ciebie. Nie słuchaj, jesteś w dobrych rękach. Rzucaj wymowne spojrzenie. A w ogóle to i tak za dużo ci płacę. Okej. Uśmiech Odemy znika pod wąsami i mężczyzna znów poważnieje. Ruszaj. Hodan może mieć jakieś zapasy. Upewnij się, że masz co ci potrzeba, nim wyruszysz. To dzika okolica. Znajdź jagody i wracaj czym prędzej. Jeśli poczujesz choć muśnięcie wiatru, rzucaj wszystko i uciekaj. Coś wisi w powietrzu. Jeśli będzie z tego białek, to schronimy się w ruinach i do diabła z dzikusami. Oh damn. Kończymy rozmowę. Witaj w Pillars of Eternity. Okej, więc zaznaczamy wszystkich. To wszystko kasuję. To wszystko już widziałem. Tak. Dobra, co chcecie zrobić, włączając grę od razu, to wcisnąć tabulator. I chcecie w opcjach ustawić, żeby... Bo normalnie tabulator trzeba przytrzymać, ale ja wolę mieć cały czas włączone. Chcę widzieć, z czym mogę interagować, a nie chcę mi się na każdą skrzynkę najeżdżać, żeby zobaczyć, czy mogę ją otworzyć. Chcę móc po prostu otwierać skrzynki. Więc spójrzmy w ogóle, jak są tam nasze umiejętności. Jak spojrzymy na ekwipunek, właśnie są dwa przedmioty. Czy mogę to wyrzucić? Bo to są dwa przedmioty, które się dostaje z tego. Ponieważ kupiłem sobie wersję przedpremierową de facto. No, co to jest? To są moje... patrzcie, jak fajnie zrobione są te strofy. Bo to są przedmioty z wersji przedpremierowej, ale wiecie co, wrzucę je po prostu tutaj do skrzynki i nie będę o nich pamiętał. Skrzynka to jest taki nasz po prostu ekwipunek schowek, tak jak na przykład w tym... W Diablo był też taka skrzynka, tak? No to jest po prostu duże. Spójrzmy na naszą postać, jak są nasze umiejętności. Mamy wiedzę, mamy trochę mechaniki, dobrze. I przetrwania nie mamy nic. Mamy wiedzę i mechanikę, dobra. Więc otwieranie skrzynek działa tutaj tak. Ogólnie zamkniętych rzeczy. Coś tutaj trochę ścina. Że albo musimy użyć mechaniki, albo musimy użyć zamka, tak? Albo przy trudniejszych wytrycha, znaczy się. Przy trudniejszych zamkach będziemy mogli na przykład uzupełnić mechanikę wytrychem, ale tutaj nie potrzebujemy, mamy od razu miksturę wytrzymałości, więc wezmę ją, zobaczymy co tu jest. Tu jest ubranie. Ubrania są o tyle dobre, że co prawda nie dają nam... Ubrania co prawda nie dają nam obrony, ale jednocześnie nie mają kary, tak? To co mówiłem. Jeśli spojrzymy tu, jak zobaczymy na lekki pancerz, ma odzyskanie gotowości minus 20%, czyli to de facto spowalnia nas przed kolejnym atakiem o 20%, z tego co wiem. Ale za to ma redukcję obrażeń 4. Okej, więc... tak, to jest Heoden. Weźmy sobie tutaj to. Czemu ona gada z ludźmi? Okej, widzisz mężczyznę w prostym, lecz schudnym ubraniu, wydaje się być bardzo zaabsorbowany postrzępionym rozdarciem szwów tuniki. Kręci głową i wybucha śmiechem, kiedy cię zauważył. Przywiozłem cały wóz z towarami na sprzedaż, ale za mało koszul na drogę.
Drapie się po policzku, kłykciami palców, jego twarz pokrywa nierówny zarost, jakby nie przywykł jeszcze się do golenia się w podróży. Potrzebujesz czegoś? Mam zapasy podróżne na sprzedaż, jeśli chcesz zerknąć. Spytam się go najpierw, kim jest. Jestem kupcem, pochodzę z Imperium Alderyjskiego, ale to tutaj próbuję rozkręcić nowy interes. Spogląda na swój wóz i krzywi się smutno. Wędrowny tryb życia niesie ze sobą sporo nieoczekiwanych wyzwań. No i nie trudno zauważyć, że miejscowi bywają nieprzyjemnie, ale trzeba jak najlepiej wykorzystać sytuację. I to, co tutaj widzicie, okrucieństwo, cwaniactwo, pasja, to jest system charakterów w tej grze, bo tu nie ma po prostu linii dobry, zły, tak jak w tragicznych grach BioWare. Kiedyś, nawiasem mówiąc, BioWare kiedyś było moją ulubioną firmą robiącą gry, ponieważ nie wiedziałem, nie znałem nic lepszego, nie wiedziałem jak są słabi tak naprawdę, a teraz wiem, znaczy już wcześniej się zorientowałem, że BioWare jest strasznie wnerwiający i wszystkie gry są takie same. Każda gra z BioWare to samo. I tutaj nie ma dobra i zła, tylko masz po prostu cechy charakteru. Jest chyba pasja i stoicyzm, cwaniactwo i szczerość, okrucieństwo i spokój, czy jakoś tak. Jest jeszcze agresywność, no nie wiem do końca, ale są takie przeciwne sobie cechy charakteru i na podstawie tego, jaki mamy charakter, różnie ludzie do nas będą reagować. I ogólnie rzecz biorąc wyłączone są tutaj te podpowiedzi, ale ja sobie je włączyłem z dwóch powodów. Po pierwsze, czasami nie jest to w 100% jasne, co ten dana odpowiedź ma na myśli. Częściowo z tego, jak to jest zaplanowane, a po drugie, właśnie z racji tłumaczenia, zaraz zobaczymy w następnej kwestii dialogowej, że to tłumaczenie czasami jest takie trochę dziwne, przynajmniej mi się wydaje. I dlatego wolę przynajmniej wiedzieć, co robię, więc z takim nastawieniem na pewno sobie poradzisz. Jeśli sądzisz, że miejscowi podróżni są nieprzyjemni, to uważaj na tych dzikusów, o których wspominał Dema. Nie brzmi to jakoś cwaniacko na przykład, tak? Strasznie naiwne podejście, zadziwiające, że przetrwałeś tak długo okrucieństwo. Nie. Jestem z takim nastawieniem, na pewno sobie poradzisz, tak? Haha, na pewno sobie poradzisz. To się jeszcze okaże. Staram się postępować uczciwie wobec mojej rodziny. Okej. Opowiedz mi o Imperium. Nie jest tak wielkie jak kiedyś, ale nadal spore. Jej główny ląd Imperium to kontynent na północy, ale miał on w sobie kolonię Seras, skąd zdaje się on konkretnie pochodzi. I Jeleniobrzu. Jeleniobrze to jest to, gdzie teraz jesteśmy. Tam jest ta cała złocona dolina, tutaj właśnie się wybieramy. I 150 lat temu Jelenobrze wywalczyło sobie niepodległość od Imperium, co nasi towarzysze wciąż nam wypominają. Uśmiecha się krzywo i skinieniem głowy wskazuje na innych podróżnych. Dlaczego przeniosłeś się aż tutaj? Może dlatego, że ta kraina wydawała się przyjemniejsza niż Seras. Moi bracia przejęli rodzinny interes kupiecki parę lat temu, więc nie miałem co robić. Przeprowadziłem się, by znaleźć nowy rynek. Jeleniobrze to dawna aderyjska kolonia, więc zdawało się to dobre miejsce, żeby zacząć. Chociaż podziwiam raedacyjską pracowitość, to tamtejsi mieszkańcy zawsze wydawali się nieco zbyt fanatyczni. Jesteś wielkoduszny. Czemu to jest dyplomatyczne? I czemu on jest niby wielkoduszny? Nie rozumiem, o co w tym chodzi. Wygląda na to, że miałeś pecha. Racjonalność. Wiecie, no, brzmi rozsądnie. Okej, dobra. Pokaż, co masz. Więc ja na pewno chcę co innego niż tą moją buławę, bo wydaje mi się, że wolałbym jakąś dwuręczną siekierę czy coś takiego. Czy on ma jakąś taką dwuręczną siekierę? Czy w ogóle my mamy kasiorę? O, to jest pytanie. Mamy 110 kasiory, czyli ewentualnie można by coś kupić, ewentualnie można by sprzedać jeszcze te ciuszki. Tak, w ogóle ciuszki też się przydają, bo nawet jeśli nie mają żadnego pancerza, to można je potem zakląć. Więc... O, na pewno chcemy wytrychy, to się przyda. Zbroi żadnej nie chcemy, topór bojowy, przerwanie 0,5, obrażenia 1. Wiecie co? Nie. Jeśli czegoś się nauczyłem grając w gry ogólnie, to że na ogół nie opłaca się kupować rzeczy w sklepach. Znacznie bardziej się opłaca je znajdować. Więc wyruszmy w grę. Oczywiście eksploracja jest kluczową częścią. Tutaj stoi sobie Sparfel. Tak jest. Tak, dobra. Pójdziemy najpierw w tę stronę. I ta gra ma dwie fajne rzeczy. Po pierwsze jest tryb spowolnienia, gdzie w trakcie walki możemy sobie po prostu spowolnić grę, a także tryb szybki, co znaczy, że możemy szybciej zwiedzać te krainy.
Więc zobaczmy zaraz. Czy tu coś było? Trzeba zwracać uwagę na poukrywane rzeczy. O, tu jest jakaś sarenka, którą może moglibyśmy, jakbyśmy mieli łuk, to ją dożnąć. To się już coś ciekawego. To pewnie podróżni, albo szabrownicy, albo rozbójnicy. Tak czy siak nie wróży to zbyt dobrze. Ciało jest zimne w dotyku i z niego zapach zgnilizny. Pokryte prostodziennie zwłok jest pokryte krwią. Okej, zwłoki bierzemy. Pancerz skórzany. Czy jest lepszy niż mój? O proszę, od razu jest porównanie. I jest lepszy niż mój. Dobrze, to go sobie wezmę. Wytrych. Tylko ja bym chciał, żeby Juris był na początku. Nie wiem, czemu wszędzie idzie ta kobieta, no ale cóż. Mniejsza o to. Właśnie, załóżmy moją nową zbroję. Chcę mieć... Zresztą, czy chcę mieć zbroję lepszą? Zastanówmy się. Wiecie co? Wydaje mi się, że skórzana zbroja to jest jeszcze coś, co przeżyje. Więc może założę skórzaną zbroję. Chodź... Nie, tak, skórzana zbroja jest jeszcze ok. Nie chcę za dużo zakładać na siebie, żeby dalej móc szybko atakować. Okej, co tutaj znajdziemy? Lampa jakaś leżąca. Okay. No, niedobrze. Mamy tu jakieś piwo. Ślady stóp dookoła ogniska niewyraźnie pochodzą przynajmniej sprzed kilku dni. O, i tu mamy dyrczap, mamy krzaczek, tudzież grzybka, ponieważ ta gra ma oczywiście system craftingu, tak więc możemy robić własne potionki i tak dalej. Zresztą spójrzmy na ekwipunek, rzemiosło, możemy robić jedzenie, możemy robić mikstury, możemy robić zwoje, a także możemy potem zaklinać przedmioty, tak jak mówiłem. Dobra, tu nic nie ma. Chodźmy tu. Zobaczmy na mapę, co nam jeszcze zostało do odkrycia. Tu gdzieś w lewo. W sumie wyłączę może już bieganie. Już chyba dużo nie zostało do zwiedzenia. No, tutaj trochę jeszcze więcej rzeczy do zebrania. Spalona dama, jakiś grzybek chyba. Okej, i napotykamy na wilka. Widzicie, gra się od razu zatrzymała. I gra jest, znaczy walka jest w trybie takim, powiedzmy, w czasie rzeczywistym. O, słuchajcie muzyki. Czy to jest czysty Baldur? O, uwielbiam to. W każdym razie walka jest w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą i atakują co 2 sekundy. I tak, wybierzmy tutaj, co tu się... to są te moje czary. Tak, więc mamy tępe ostrze, zgięty sztych. Zaraz, czy to mi pokazuje obszar? Tak, pokazuje mi, to jest mój obszar, tak? To jasno-zielone to jest ten, powiedzmy, standardowy obszar, a to takie blado-zielone to jest to, co rozszerzam przy pomocy mojej inteligencji. Więc najpierw tępe ostrze, które zmniejsza obrażenia, bardzo dobrze, a potem przybywajcie wichry, czyli ten dot. Czy mam coś jeszcze ciekawego? Nie, to są moje... Aha, to jest ten mój... nikt nie wie, gdzie kości spoczywają i tu mogę edytować moją pieśń. Patrzcie, pieśniarze przez większość czasu trwania walki intonują pieśni, które złożone są z odpowiednio ułożonych magicznych strof, wywołujących różne efekty. Po zakończeniu strofy jej efekty pozostają aktywne, nakładając się na następną strofę. Kiedy pieśń dobiega końca, rozpoczyna się od początku. Staranna aranżacja strofy pozwala na przywołanie sekwencji potężnych efektów pasywnych. Wow, czym fajnie. Kliknij na pieśń, aby ją wybrać. Strofy, które klikniesz w lewym panelu, zostaną dodane do wybranej pieśni. Chcesz usunąć jakąś strofę, kliknij ją w pieśń. Dobra. Aha. Czyli widać... Dobra, czyli on będzie to śpiewał w kółko. Nic nie mogę z tym więcej zrobić. Ona ma specjalną umiejętność powalenie, którą może używać chyba raz na walkę, więc zaraz. Atakujemy ich. Ty, czy tam jego. Ty zrób to. Co jest? Wszystkie postacie w grze mają 4 podstawowe rodzaje. Tak. To wiemy już. Tak, redukcja obrażeń. Właśnie. Tak jest, dobra. Okej.
A, i tu mam licznik, ile strof zaśpiewałem. O, bardzo dobrze, bardzo fajnie, podoba mi się ta gra. Podoba mi się ta gra. Dobra, więc oczywiście z wilka dostajemy skórę wilka, a to są te jagódki, których potrzebujemy. Teraz jeszcze szybka rozmowa z Kaliszą. Mistyk, słyszałam, że jesteś osobą uduchowioną. Całymi dniami studiowałem teologię, od czasu do czasu moimi poczynianami kierują wizje. Duchowość była całym moim życiem, byłem ascetą, nie twoja sprawa. Wiecie co? To jest to, co ustaliliśmy, że od czasu do czasu moimi poczynieniami kierują wizje, tak? Dostałem wizję, żeby tędy iść. Tak? To jak tu trafiłeś? Doznałem wizji, która mnie tu przywiodła. Niektórzy próbowali wykorzystać mnie do swoich celów, potrzebuję anonimowości. Nie, oskarżono mnie o herezję, nie. Po prostu dostałem wizję, która mnie tu przywiodła. W takim razie masz o czym rozmyślać. Mam nadzieję, że ci się w końcu ułoży, chociaż z doświadczeniami wiem, że różnie bywa. Dawno tędy nie przyjeżdżałem, ale zawsze lubiłem te okolice. Oferta Lorda Redricka, trzeba przyznać, że daje do myślenia. Zamierzasz tu się osiedlić, takiego stali? Nie myślałem o tym. Na razie chcę zobaczyć, co mnie wizja ta przyniesie, co ona. Nie widzę w tym nic złego, warto się najpierw rozejrzeć. Pewnie masz jakiś inny plan, skoro już tu przybyłeś. Prawdopodobnie będę robić to samo, co wcześniej. Czyli zmieni się jedynie krajobraz. Czasami tylko tego nam trzeba. Mniejsza z tym, marnujemy czas, nasłuchamy się, potem oddamy, ruszamy w drogę. A co ty tutaj robisz? Moja siostra przeprowadziła jakiś czas temu, wysłała mi list. Wydawała być się zmartwiona, ale ona tak zawsze. Chociaż tym razem poprosiła, żebym przyjechała, co z kolei mnie nie zmartwiło. Nie widziałem jej od dawna. Pracowałem jako przewodniczka w X-Amitlu. Zrobię dla niej wszystko, ona jest lepszą osobą, bla bla bla. Pracowałem już z Odemą, wyświadcza mi przysługę, że podróżuję tą trasą, bo na ogół tego nie robi. Opowiedz mi o sobie, niewiele mi potrzeba, lubię otwarte niebo i odległy horyzont, znajduję zajęcia, które mi to umożliwiają. Moja rodzina to też wędrowcy, zaczęliśmy w Jeleniobrzu, ale rodzice dotarli w końcu do żyjących ziem. Jednego brata mam w Ratuai, drugiego w Aedyrze, tylko moja siostra ze złoconej doliny się ustatkowała. Co możesz mi powiedzieć o Jeleniobrzu? Nie interesuję się historią, ale z tego co wiem, kraina była niegdyś częścią imperium, odłączyła się po wojnie, tubylcy są zadziorni. Ponoć są jakieś problemy z narodzinami dzieci, częste problemy. Trwa to już od lat, ale ostatnio jest coraz gorzej. Z nerwowym drżeniem w głosie dodaję, muszę zapytać o to moją siostrę. W porządku, wracajmy do obozu. Na powrót z parfela z wodą możemy trochę poczekać. Zawsze robi to, co uważa za stosowne i kiedy ma ochotę. Powinniśmy najpierw go poszukać i dać mu kopniaka na rozpęd. Strumień jest w tę stronę, chodź, znajdziemy ci wodę. Zakończmy tę rozmowę. I ja też zakończę tutaj odcinek. Więc dzięki bardzo za oglądanie, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć, pa pa.